Cześć, witam, mam na imię Hubert, witam Was wszystkich po długiej przerwie. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak zrobić schowek, wiatę na drzewo lub po prostu drewutnię. Materiałów, które zakupimy do naszego projektu, to będą właśnie oto takie łaty. Łaty są szerokie na 7 cm, 3 cm i długie lub wysokie na 240 cm. Koszt takiej łaty u nas w granicach 5 plus minus 5 euro. W Polsce to jest chyba 10-12 zł, w zależności gdzie się kupi i w jakiej ilości. Następnie, chyba najdroższym materiałem, którym wykorzystam w tym oto projekcie, to jest właśnie, ja na to mówię, papa ozdobna. Koszt takiej papy to jest paczka 25 euro w sklepie Woodies. Potrzebujemy dwie paczki, czyli 50 euro. W Polsce sprawdziłem na Allegro 23 zł za paczkę, czyli 46 zł. Następnie i ostatnim elementem, którym zapłacimy, są kołki szybkiego montażu. Potrzebujemy 10 sztuk, czyli u nas kosztuje euro sztuka, a w Polsce chyba około 2 zł lub, jeśli można powiedzieć, można kupić całą paczkę. Paczka chyba tam 40 sztuk, chyba paczkowane są też w granicach 40 zł, czy nawet 50. I jeszcze tańszym wariantem, zamiast takiej właśnie oto papy ozdobnej, można kupić papę w rolce. O ile się nie mylę, pamiętam, kupowałem na dach rolka papy 10-metrowej, to jest 4,5, 40 euro. Tak więc koszt 4,5 metrowej wiaty, 90 cm, 95 cm głębokiej, to jest około 110 euro lub 150 zł. Następnym materiałem, którym użyjemy, to już mogę Was pocieszyć, jest za darmo. Jeśli ktoś kto potrafi, możecie się pojeździć, popytać, gdzie można dostać palety. Potrzebujemy palet dość sporo. Ja zbierałem palety o wymiarach 120 na 90, bo mi się najbardziej je łatwo rozbierało. Dość sporo ich rozebrałem, mam ich sporo, tak więc będzie potrzeba ich naprawdę dużo. Jeśli wiemy, co ile kosztuje, będziemy wiedzieć, z czego budujemy, czas zabrać się za robotę. Zapraszam na film. Dobra, tak jak widzicie, to są elementy z palet, które wykorzystam teraz do części dolnej, czyli postawy naszej drewutni, i części górnej, czyli zadaszenia. Wymierzę sobie tylko dwa wymiary. Podstawa będzie 83 cm, bo taka będzie nasza szeroka drewutnia. Akurat zmieści się 80 paleta. 83 cm. Wyznaczamy linię. Górna część, czyli nasze zadaszenie, będzie 90, tak, to się nie mylę, 91. Elementy zaznaczone, teraz szybko je przytniemy. Deski z palek, które tu posiadam, teraz przytnę na szerokość naszej drewutni, czyli na 83 cm. Odetnę te elementy, które są widoczne, te punkty, postaram się tak postąpić z każdą deską. Te deski posłużą nam jako boki ścianki naszej drewutni i jak zarazem przegródki. Postanowiłem zrobić na razie tylko 3 przegródki. Zobaczymy, na ile mi starczy w sumie materiału. Rozebrałem 5 palet. Tak. Rozebrałem 5 palet.
i postaram się zużyć praktycznie wszystkie. Niebieskie chyba palety posłużą mi jako obicie dachu. Tak więc tyle. Dobrze, tak więc teraz wszystkie deski, które przyciąłem na odpowiednią szerokość naszej drewutni, przetnę piłą na takie oto właśnie, powiedzmy, listeweczki szerokie na 3,5 cm. Mniej więcej sobie wziąłem średnią połowę właśnie takiej deski, a z takiej szerszej wyjdą w sumie 3. I tak oto wszystkie deski przetnę na właśnie takie listewki. Dobra, tak więc pomalowałem ostatni element. 2 godziny i 10 minut. Plecy bolą. Jestem zadowolony, że to już koniec. Kurczę, no. Malowanie jest bardzo czasochłonne. To trzeba przyznać. Na same malowanie, kurczę, rama no około 4 godzin malowania. Kto by się tego spodziewał? Dobra, teraz pozostawiam wszystko do wyschnięcia. Jest dość późno, bardzo późno. Jutro, mam nadzieję, jeśli pogoda pozwoli, zabiorę się za skręcanie wszystkiego w całość. Jak widzicie, tak wygląda położony właśnie dach. Zdążyłem jeszcze pomalować sufit na brązowo. Malowałem to kompresorem, pistoletem niecałą godzinę temu, także dopiero nabiera koloru. Myślę, że jedna warstwa starczy, to w sumie sufit. Teraz zabiorę się za ścianki działowe. Tak oto wygląda efekt właśnie końcowy obicia deseczkami ścianek. Są zrobione przegródki. Teraz zabiorę się za przykręcenie rynny.
a następnie półek i wsunięcie podłogi. Dobrze, jak widzicie, na dzień dzisiejszy drewutnia jest właśnie skończona. Więcej palet już nie posiadam, a przydałyby mi się 3, ale to oczywiście poczekamy, aż będą słoneczne dni i zdobędę jakieś suche palety. Więc tak, tu jak widzicie, wymiar dobrałem pod palety właśnie. Wymiar jest 120 cm. Palety, a nasz rozstaw między belkami, czyli ściankami, jest 125. Jest tam luz, tak aby można było wsuwać i wysuwać, w razie czego, jak powiedzmy po roku czy po 2 latach taka paleta się zużyje, po prostu ją wysuwamy, wymieniamy. I tak jest z każdym innym. A na górze zrobiłem na coś lżejszego, na jakieś lżejsze patyki, gałęzie, czy nawet jakieś skrzyneczki będę układał. Wziąłem sobie taką samą paletę. Taka sama paleta, jak widzicie, jest ta. No niestety to jest po cemencie, także to tylko jest taka pokazowa paleta, ale to samo, tylko zdjęte są te właśnie klocki i dolna część. Także tylko nic innego, jak wsuwam sobie na górę i tu już mogę składować. Oczywiście tu dużo nie wejdzie, także nie trzeba jakiegoś, nie wiadomo, zabezpieczenia. Jest to przybite gwoździami, jak i wkrętami. Te deseczki są poprzykręcane. Także jak widzicie, jest to stabilne, na powiedzmy paręnaście kilo starsze. Tak oto, jak widzicie, drewutnia z palet, można powiedzieć, lub z materiałów z odzysku. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka i subskrybujcie. Dzięki wielkie, pozdrawiam.